Jak to się wszystko zaczęło? A no, trudno powiedzieć, bo to czasy pewnie technikum albo szkoły średniej. Brat kiedyś kupił tą książkę i ona mnie wciągnęła i od tego czasu przeczytałem już ją wielokrotnie i postanowiłem kiedyś jechać i spędzać wakacje śladami pana samochodzika, żeby zobaczyć, żeby faktycznie z tą przygodą być na ty. Na pewno jeszcze jak oglądałem pana samochodzika i Templariuszy w telewizji, który uważam za kultową część telewizyjną pana samochodzika, mnie jeszcze bardziej jakoś tak podniosła ona na duchu i szczerze powiem, się zapaliłem, a jak już miałem więcej możliwości, zacząłem jechać śladami pana samochodzika i tajemnic. Oczywiście kwestia była bardzo prosta, bo pierwotnie ja chciałem, żeby ten odcinek opisał całą część pana samochodzika i tajemnic, ale sytuacja była taka, że na dobrą sprawę ta część jest podzielona, tak jakby większa część rozgrywa się w Pradze, natomiast druga część rozgrywa się w polskich Bieszczadach. No i trudno było mi to jakoś powiązać w ciągu jednego roku, więc najpierw doszedłem do wniosku, że podzielę to na dwie części i dzisiaj przedstawię moje wrażenia z poszukiwania śladów pana samochodzika w Pradze, a w drugiej części oczywiście będą zamieszczone Bieszczady. Także co mówić, zapraszam, zachęcam wszystkich fanów, zwłaszcza pana samochodzika, żeby też sobie z dziećmi takie wakacje zrobili w miarę możliwości, żeby mogli się wczuć w postać pana Tomasza i żeby przesiąkli tą historią, tak żeby ona pozostała w ich życiu niezapomniana. Tak więc postanowiłem ruszyć śladami pana Tomasza do Pragi. No i w pierwszej kolejności wypadałoby zaopatrzyć się w pieska, ponieważ czytamy, że pan Tomasz dostał Protazego, tego pieska, dosyć oryginalnego. On sam się zastanawiał, jak on wygląda, bo myślał, czy to będzie pudelek, czy coś, w małym mieszkaniu na Starym Mieście, czy on się tam pomieści i tak dalej. Poszedł sobie, podbiór tego pieska i czytamy coś takiego, że gospodyni uchyliła drzwi do kuchni, zaznaczam, uchyliła nieco, ale natychmiast dojrzałem w szparze jakąś wielką łapę, a po sekundzie do przedpokoju wtargnął olbrzymi stalowo-szary pies. Miał chyba 90 cm wzrostu, łeb wielki jak u cielaka i sterczące uszy. Był długi, ledwie by się zmieścił na tylnym siedzeniu mojego wozu. Wtargnął do przedpokoju i ruszył na mnie z takim impetem, że aż cofnąłem się pod ścianę i przywarłem do niej plecami. Dostał właśnie takiego pieska, jak widzimy na fotografii, dok niemiecki, stalowo-szary, więc bestia dosyć dostojna. Rzymianie zresztą używali go do walki na arenach z dzikimi zwierzętami. Na pewno wzbudzał on jakąś może grozę, ale ma swoją dostojność przede wszystkim. To jest najważniejsze. I ten pies dodawał całego uroku bardzo często w tej części tajemnic. Pomagał panu Tomaszowi, sprawiał jakiś taki swoisty klimat. Na pewno. No i pewnie nawet swego czasu dok niemiecki mi imponował. Tyle tylko, że do czasu, kiedy nakręcono Pan Samochodzik i Praskie tajemnice, bo tam chyba ten reżyser, nie wiem, doczytał, że to miała być jakaś groźna bestia, ale reżyserowi nie starczyło pieniędzy, żeby znaleźć jakiegoś psa i na dobrą sprawę, no, załatwiono sobie sznaucera, olbrzyma, no, takiego kocmołucha, jak widzimy to w filmie Pan Samochodzik i Praskie tajemnice i chyba tak naprawdę ten pies zepsuł cały klimat tego filmu. No już pomijam, że ten samochód, który latał, to już w ogóle była jakaś porażka. Mój samochód też nie lata, prawda? Doga niemieckiego też nie mam, ale śladami pana Tomasza chciałem sobie ruszyć, więc na dobrą sprawę zaopatrzyłem się również w pieska. Nie był to dok niemiecki, który chciałem,
ale był też wspaniały przyjaciel, który pomógł mi w wielu przygodach życiowych i właśnie to był mój przyjaciel. Taki fajny Fox Terrier, którego kiedyś tam wziąłem i miętoliłem za uszy, jak był mały, przez co chyba się te uszy połamały, już potem cały czas stały, a nie chciały opaść. No ale miałem pieska. Także mając pieska, możemy sobie te trzy rasy porównać, to już w ogóle jakiś związek kynologiczny jest na dobrą sprawę. No ale miałem pieska, który też był bardzo takim psem, wprawdzie myśliwskim, ale potrafił być psem agresywnym. Mogłem najspokojniej w świecie ruszyć sobie do Pragi śladami pana samochodzika, pana Tomasza. Okej, więc pieska już miałem, mogłem wyruszyć, zostało jeszcze mieć wehikuł. Pamiętam, że w tamtym okresie czasu miałem fantastyczny samochód produkcji czeskiej, niby, bo w zasadzie grupa Volkswagena. Chodzi oczywiście o Skodę, ale myślę, że akurat tą Skodą fajnie było jechać do Czechów, skoro to ich samochód. Więc miałem samochód, który też wprawił mnie troszeczkę w osłupienie swoimi możliwościami. Dlaczego? Dlatego, że samochód, który wtedy miałem, dziś już go niestety nie posiadam z różnych przyczyn, to była właśnie Skoda Yeti. Bardzo fajna, z napędem 4x4, która potrafiła różne rzeczy wyczyniać, różne rzeczy wydziwiać, bo przede wszystkim tutaj bardzo mi się podoba to zdjęcie, gdzie ona potrafiła sobie wchodzić przykładowo i z tym zdjęciem na przykład kojarzy mi się jedna rzecz. Pamiętam, że jak po Pradze jechałem i skończyła się droga, to był taki zjazd ala schody, jakby schody po prostu. I ja mówię, jak ja mam samochodem po tych schodach zjechać? I w Skodzie Yeti właśnie też jest taka opcja dosyć ciekawa, która się nazywa chodzenie. I ja po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, że ten samochód przednimi kołami robi takie jakby po prostu kroczki, sobie powolutku chodził. Więc też był to taki dosyć niekonwencjonalny samochód, ale bardzo fajny samochód, który dawał tak naprawdę wiele możliwości. Bardzo fajny, terenowy. Pływać niestety nie umiał. Latać jak w tym kiczowatym filmie też nie umiał, ale przede wszystkim był w stanie, moi drodzy, sprawić niesamowitą frajdę, żeby jechać. Oczywiście przed wyjazdem do Pragi nie miałem rozmowy z dyrektorem Marczakiem, tak jak miał to pan Tomasz, no ale za to miałem z moim dobrym kolegą, który nie nazywa się Marczak, ale Maćczak. To tylko kwestia w zasadzie jednej litery. Jeżeli on ogląda w tej chwili ten filmik, to bardzo serdecznie go pozdrawiam. Tak więc spokojnie mogłem wyruszyć sobie z Bytomia właśnie do Pragi. Tak jak tu widzicie, bez najmniejszego problemu do granicy prowadzi autostrada A1. Zresztą tą A1 to można dojechać tak naprawdę z Gdańska do Aten, jakby ktoś się uparł, bo po to ona została stworzona. No ale tą A1 sobie minąłem Ostrawę i na dobrą sprawę później pojechałem sobie w kierunku Ołmuńca, minąłem Brno i dojechałem sobie do Pragi. I w momencie, kiedy dojechałem do Pragi, tam sobie niedaleko Hradczan zabukowałem fajny nocleg na Bookingu w takim hostelu, ale bardzo przyzwoitej klasy i mogłem właśnie dzięki temu szybciutko przedostać się na Starówkę, żeby razem z panem, śladami w zasadzie pana Tomasza, zacząć zwiedzanie i poszukiwanie tej tajemnicy tajemnic. W Pradze oczywiście. Żeby lepiej się wczuć w cały klimat tajemnicy tajemnic, to przed przyjazdem do Pragi zacząłem sobie czytać dosyć sporo na temat właśnie alchemii.
na temat złota. Ja też zawsze miałem takie pomysły, żeby poszukiwać złota albo coś. Może nie wiem, kiedyś się za to wezmę. Na razie po prostu czytałem na temat właśnie złota, na temat alchemii, tej przednaukowej praktyki, która łączyła pewne elementy zawarte zarówno w obecnej chemii, fizyce, sztuce, semiotyce, psychologii, parapsychologii, metalurgii, medycynie, astrologii, mistycyzmie, ale również i religii. Tak po prostu to było. Oczywiście te metody, które dawniej próbowano właśnie z ołowiu zrobić złoto. No, można by powiedzieć, że dawna alchemia jest na swój sposób pewnym przodkiem dzisiejszej chemii. Oczywiście zwróćmy uwagę jeszcze na to, że tutaj pojawia się kwestia w tajemnicy tajemnic dotycząca kabały, dotycząca alchemii, rzeczy, które były bardzo bliskie wolnomularstwu, o których zostało to opisane oczywiście w niesamowitym dworze wcześniej, natomiast tutaj pojawia się kwestia dotycząca różokrzyżowców. No, to poniekąd alchemia, gnoza. Warto, zanim się pojedzie w tą podróż śladami tajemnicy tajemnic do Pragi, żeby jakoś się z tym zetknąć. Ja to kilka rzeczy przytoczę, pewnych faktów. Alchemia najprawdopodobniej w sumie pochodzi ze starożytnego Egiptu i była początkowo związana ze sztuką balsamowania zwłok. Ten cały rozwój alchemii nastąpił w czasach władcy Egiptu Ptolemeusza II Filadelfosa. W Aleksandrii właśnie za jego panowania rozwinęły się nowe idee alchemiczne. Oczywiście dlaczego? Dlatego, że był on słabego zdrowia, no próbowano go jakoś tam ratować. No i wtedy zaczęto parać się alchemią. Wielkim adeptem miał być też Komanos, kapłan i nauczyciel Kleopatry, która ponoć sama osiągnęła biegłość w tej dziedzinie. Jeżeli zobaczymy mniej więcej tak przedstawiano pierwszą pracownię alchemiczną i tak ona wyglądała. Oczywiście z Akademią Aleksandryjską, jeśli chodzi o alchemię, była również związana także Maria Prophetissa, czyli Maria Prorokini, zwana Żydówką. Ona pochodziła z I wieku naszej ery. Przypisuje się jej takie wynalezienie aparatu destylacyjnego. No i dlaczego? Dlatego, że ona jako w ogóle pierwsza opisała ten aparat destylacyjny. W III wieku naszej ery Egipcjanin Zosimos napisał 28-tomowe dzieło, w którym zawarł całość wiedzy alchemicznej i dzieło to nie przedstawiało większej wartości naukowej poza opisem metody otrzymywania odstanu ołowiu, ale cała sztuka polegała na tym, żeby jakoś wziąć i na dobrą sprawę zająć się, żeby z tego ołowiu zrobić to właśnie złoto. Samo w sumie słowo alchemia pochodzi z języka arabskiego i jak sięgniemy sobie do słownika, to muzułmańscy uczeni przejęli kulturową spuściznę antyków, w szczególności zaś pisma Arystotelesa. Największym alchemikiem arabskim był Dżabir ibn Hayyan, zwany na zachodzie Geberem. W XVI wieku oczywiście ta alchemia zaczyna już królować. Tutaj możemy też mówić o kwestiach pojawiania się tych pracowni alchemicznych, o których mowa jest w tajemnicy tajemnic. Cały ten zmierzch alchemii, można by powiedzieć, i rozwój alchemii, ten cały zmierzch to rozwój filozofii przyrody, badań empirycznych i rozwój w ogóle aparatury w XVII wieku, który był oczywiście związany ze stopniowym porzuceniem celów alchemii i skupianiu się bardziej na celach poznawczych. To jest dosyć takie istotne. Natomiast na zakończenie, jako taką perełkę, chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz, bo alchemia jest również w sztuce współczesnej bardzo często pokazywana. Między innymi pojawiła się ona u Josepha Beuys'a, dla którego sztuka jest metodą łączenia dwóch światów, widzialnego i niewidzialnego, i działaniem alchemicznym.
Do alchemii, czyli do tego złota, do ołowiu, nawiązuje również polski artysta Jarosław Kozakiewicz, ale też jest bardzo piękny obraz Matejki, który pokazuje alchemika. Warto jest zerknąć na niego, żeby wczuć się bardziej w klimat właśnie tajemnicy tajemnic. I na koniec powiem o pewnym dziele sztuki, można by to tak nazwać, bo moi drodzy, tu jest przepiękne taka cukiernica jakby, która w muzeum istnieje we Wiedniu. Ona pokazuje Boga i boginię. Ten jeden to prawdopodobnie Posejdon, bo tam taki ala widelec jest. I te dwie postacie ze złota mają właśnie ukazywać przede wszystkim coś takiego jak połączenie ziemi i morza, dwóch żywiołów. A cała cukiernica oczywiście, jak wspomniałem, wykonana jest ze złota, także myślę, że zanim ktoś będzie czytał o Keleju, o Katsu, o Rabim Lewe, o których jest mowa w Tajemnicy Tajemnic, no to warto, żeby właśnie jadąc śladami pana samochodzika, zwłaszcza w tej pierwszej części, bo druga część bardziej dotyczy, wydaje mi się, ta część po Polsce bardziej dotyczy kwestii ikon, zwłaszcza ikon halickich, o których mówi Tomasz. Natomiast tutaj warto jest zajrzeć do działu całego dotyczącego alchemii. Więc na czym ja skończyłem? Ano, skończyłem na mojej podróży z Bytomia do Pragi, tak jak widzieliście, zresztą można ją pokonać. Praktycznie tam jest napisane 4:15, ale podejrzewam, że w okolicach 5 godzin trzeba liczyć, żeby do Pragi jechać, żeby tam dojechać, no ale w końcu dojechałem do Pragi, zaparkowałem sobie gdzieś samochód po prostu blisko miejsca, które wynająłem na Bookingu. Szczerze mówiąc, to bardzo fajnie mi się upiekło, bo to było niedaleko Hradczan, więc szczerze mówiąc bardzo blisko miałem do Starego Miasta, było to prawie w centrum, a było to szczerze mówiąc bajecznie tanie, więc mogłem spokojnie się wypakować i pomaszerować sobie, żeby tam przespać się kilka nocek za dosyć okazjonalną cenę. Szczerze mówiąc, zanim przystąpię do kwestii związanej z czymś takim jak miejsca związane z panem samochodzikiem, to chcę powiedzieć, że najpierw chciałbym, tak jak pan Tomasz w drugim rozdziale bodajże Tajemnicy Tajemnic, skupić się na samej Pradze, ponieważ oprócz tych miejsc związanych z panem samochodzikiem warto jest również zwiedzić i przede wszystkim całą Pragę. No oczywiście ona jest, ja osobiście powiem, że dla mnie takie to najpiękniejsze stolice Europy to na pewno jest to Wiedeń, na pewno również jest Moskwa, bo jest monumentalna, ale Praga, w ogóle w Cesarstwie Habsburskim to Wiedeń, Praga, Kraków były uznawane za najpiękniejsze stolice, więc najpierw tam na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Pomijając fakt tańczącego domu, który w nocy świetnie wygląda, to kilka takich ciekawostek chciałem powiedzieć na temat Pragi. Może nie wszyscy o nich wiedzą. Po pierwsze to, tak jak zobaczycie tutaj, tu będzie. Czyli tak jak zobaczycie tą flagę, z czym wam się w ogóle ta flaga kojarzy? Bo mnie się kojarzy z flagą Warszawy, tak naprawdę. A prawda jest taka, że Praga ma identyczną flagę jak Warszawa. To też taka ciekawostka, jeśli ktoś chciałby wiedzieć, to warto jest zwrócić na taki szczegół uwagę. Druga sprawa, od razu poszedłem sobie, tak jak powiedziałem, na Hradczany. Tam można zobaczyć oczywiście zmianę gwardii
prezydenckiej. Ja w ogóle mam taką, nie wiem, fobię, znaczy nie fobię, tylko taką fantazję bardziej, że gdziekolwiek jestem, to lubię oglądać właśnie zmianę gwardii. Na przykład w Grecji śmiesznie ta gwardia wygląda z tymi butami z pomponami, czy przed różnymi pałacami. W Danii królewskimi lubię oglądać, no i dlatego też poszedłem, żeby zobaczyć sobie tą gwardię prezydenta Czech i można też zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. W ogóle zresztą całe Hradczany, a potem zaraz obok to jest całe Stare Miasto, gdzie są kwestie związane ze Złotą Uliczką, a do Złotej Uliczki to za chwileczkę przejdziemy, bo też będą takie części dotyczące pana samochodzika. Warto jest zobaczyć, na pewno tutaj na przykład nawet jeżeli powiem, pokażę, tu widzicie na górze rycinę w sumie Pragi z XVI-XVII wieku, bodajże robiono przez Brauna i właśnie tak między innymi winna wyglądać Praga za czasów tego wszystkiego, co się działo w Tajemnicy Tajemnic, to znaczy nie samej opowieści pana samochodzika, ale te kwestie dotyczące okultyzmu, panowania tam króla czy cesarza w tych czasach, wszystko, no tak mniej więcej ona wyglądała, więc to nadaje troszeczkę klimat. Oczywiście na pewno warto jest zwiedzić również Teatr Narodowy w Pradze nad Wełtawą. No, fantastyczna rzecz, szczerze mówiąc. Dodatkowo, co tutaj wiele mówić, no Praga w nocy jest naprawdę przepięknym, romantycznym miastem, na jakieś zaręczyny, na jakieś randki, no to kapitalnie. Dlatego też może nic dziwnego, że Tomasz tam pojechał, bo no, Nienacki bardzo często przewijał taki erotyczny, delikatny, erotyczny wątek Tomasza, starego kawalera, który chodził, przyglądał się różnym kobietom. No i też widział tam kobiety właśnie u Dochnala w Pradze, które też mu się na swoją drogą troszeczkę, nazwijmy to, podobały. No, więc Praga nocą na pewno pozostawia niezapomniane wrażenie. No a przede wszystkim, tak jak widzicie, most Karola, który też jest no, niczego sobie, szczerze mówiąc. Oczywiście bardziej opis Pragi znajdzie się na pewno we wszystkich przewodnikach, ale przede wszystkim zachęcam, żeby do Tajemnicy Tajemnic zajrzeć do tego drugiego rozdziału, gdzie to wszystko jest dosyć kapitalnie opisywane. No, oczywiście pełno różnych pomników, prawda, które się tam pojawiają. Tutaj akurat pomnik Karola, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś zacznie sobie szperać w historii Pragi, to warto sobie poszukać i warto sobie pomaszerować do takiego oryginalnego miejsca na grób jednego z królów. Otóż właśnie na grób Wacława II, króla Czech i króla Polski. To na pewno, szczerze mówiąc, ktoś będzie w stanie pogrzebać, to i tam na pewno weźmie, znajdzie coś dla siebie, żeby liznąć tej historii z czasów i z tych uliczek, po których przemierzał właśnie Tomasz. No i teraz ruszmy sobie już śladami pana samochodzika. Najpierw chciałem, żebyśmy przeszli do hospody u Halicha, bo ona bardzo często się pojawia. Jeśli ktoś chciałby ją namierzyć w sumie, to bez najmniejszego problemu może ją znaleźć. To jest bardzo znana gospoda u Halicha. A dlaczego jest ona taka istotna w naszych rozważaniach? Ano w takich, że jest to taki punkt odniesienia, według którego możemy sobie podglądać i sprawdzać, gdzie tak naprawdę mieszkał Zdenek Blacha, ponieważ w trzecim rozdziale, więc musimy go troszeczkę pośledzić, nie? W trzecim rozdziale jest napisane, że Dochnal znalazł informację, że jest gospoda u Halicha i że zaraz obok jest mieszkanie Zdenka Blachy. Tak wygląda ta gospoda u Halicha.
Żeby było ciekawie, ja to pokażę tutaj jeszcze drugą sprawę kulinarną. O, może tu się zmieszczę, a może tak, a może tak, a może tak. Ok, tak będzie lepiej. Tak mamy gospodę u Kalicha. Wiemy, jak ktoś lubi kulinaria czeskie, haluszki, jakieś tego typu sprawy, no to na pewno tam spokojnie sobie zajrzeć może i coś na pewno dla siebie w tej kuchni czeskiej znajdzie. I tak jak wspomniałem, jest oczywiście powiedziane, że obok gospody u Kalicha, zaraz obok było mieszkanie Zdenka Blachy, więc postarajmy się namierzyć, gdzie ta gospoda w ogóle była. Ja postaram się rzucić mapkę, w tej chwili mnie nie będzie, może to będzie lepiej, że mnie nie ma, a będzie mapa, to będziecie mogli dostrzec sobie. Więc rzucam sobie mapę Nowego Świata, bo to jest część Nowego Miasta, Nowego Świata, w Pradze i tutaj mamy ulica Nabojsti 12 do 14. To się znajdują właśnie takie pawilony, gdzie ta gospoda się znajduje. Zwróćcie jeszcze uwagę na to, że tutaj co jest w otoczeniu tak naprawdę, bo zobaczycie, że w otoczeniu tak naprawdę, o, ja postaram się tu znaleźć, o, tu się pojawiają jakieś inne rzeczy, to tak będzie lepiej. Zobaczcie, zakład psychiatryczny, prawosławna katedra, fakultet seksuologiczny, ginekologia, Muzeum Dworaka i tak dalej, Uniwersytet Charlesa Medyczny. Całe to otoczenie tak naprawdę to jest takim otoczeniem, szczerze mówiąc, uczelnianym i tutaj za wiele mieszkań nie ma. Jeżeli by próbować namierzyć, gdzie ten Zdenek Blacha mieszkał obok właśnie tej gospody u Kalicha, no ale zróbmy tak. Pyk. Weźmy sobie zrzut z Google i tu zobaczymy, że jak robimy zrzut z Google, to te budynki z czerwonymi dachami, które tam macie, o, tak będzie lepiej. Te budynki z czerwonymi dachami to są budynki na dobrą sprawę Uniwersytetu Medycznego w Pradze. Natomiast ja tutaj na zielono, w tych okręgach na zielono zaznaczyłem, gdzie są budynki mieszkalne, gdzie mieszkają ludzie. Te dwa miejsca to są budynki mieszkalne. Oczywiście na niebieskim kółku zaznaczyłem również apartamentowce, ale raczej wnioskuję, że Zdenek Blacha chyba nie miał zbytnio dużo kasy, żeby mieszkać w apartamentowcu, więc jeżeli mielibyśmy szukać Zdenka Blachy, to na dobrą sprawę powinniśmy go szukać właśnie w tym rewirze. To jest teren, gdzie powinniśmy sobie troszeczkę bliżej się mu przyjrzeć. Następne miejsce, którym można by się fajnie zainteresować, to jest właśnie Złota Uliczka, gdzie pracowała Helenka i na tym miejscu, w tym miejscu było w sumie włamanie. No i dokonano sobie kradzieży. W 4 rozdziale możecie sobie najspokojniej w świecie wziąć, zobaczyć, co ten złodziej wziął tam na dobrą sprawę, ukradł, a następnie sobie uciekł. I z tego co wiemy, uciekł sobie na motorze. Ja tutaj przytoczę słowa samej Helenki, czym była ta Złota Uliczka. No nie sposób jej nie namierzyć. Ja to wezmę lepiej tak. Nie sposób jej nie namierzyć Złotej Uliczki, bo ona jest w sumie w centrum. Ale Helenka pisze tak. Mówi w zasadzie. Złota Uliczka, jak pan zapewne słyszał, opowiadała, pozostaje w tradycji Prażan jako miejsce, gdzie w czasach cesarza Rudolfa II mieszkali i żyli przeróżni magowie i alchemicy. I choć nie jest to zapewne prawdą, to jednak gdy Złota Uliczka została odrestaurowana i przeznaczona na muzeum, w jednym z domków postanowiliśmy otworzyć pracownię alchemiczną.
Ściągnęliśmy stary sprzęt alchemików, przeróżne tygle, retorty oraz inne eksponaty. Pewien naiwny człowiek widocznie uwierzył, że tam robi się złoto, wykroił wieczorem szybę w domku, wszedł do środka i ukradł kawałek miki, którą wziął za złoto. Ponadto jeszcze porwał srebrną blaszkę. Schwytano go, gdy usiłował wyleźć z łupem przez okno. Za ten kawałek miki i za srebrną blaszkę nie otrzymałby od nikogo nawet złamanej korony, a dla nas, muzealników, ta blaszka była wartościowa, bo należała kiedyś do słynnego alchemika Keleja. Jak to w ogóle wszystko wyglądało, to na pewno jak ktoś wróci, to sobie do Tajemnicy Tajemnic może zajrzeć. A ja chciałem przypatrzeć się bardziej tej Złotej Uliczce, dlatego też wziąłem sobie, postarałem się o pewne zdjęcia, które robiłem jak byłem, które tak nadają jakby klimat całości. No, moim zdaniem Złota Uliczka jest przepięknym miejscem, które warto zwiedzić i właśnie w tych małych domkach rzekomo była ta pracownia, do której oczywiście Zdenek Blacha wziął i jakoś się włamał. Tutaj mamy takie fajne zdjęcia też troszeczkę z dawniejszych czasów, no jeszcze z czasów pana Tomasza, kiedy on tam sobie grasował. Na pewno, żeby poczuć klimat. Złota Uliczka często też była bardzo przedstawiana na różnych obrazach. Jeżeli się przyjrzymy, przypatrzymy, to no naprawdę jest to miejsce bardzo urokliwe. Każdy musi się tam wybrać. Przede wszystkim jak idzie śladami pana samochodzika. Jeżeli pójdziecie jeszcze nocą, no to już jest to w ogóle kapitalna rzecz. Natomiast zaraz za Złotą Uliczką, moi drodzy, pojawia się bardzo dziwny, znaczy nie dziwny, ale specyficzny dosyć pomnik. Ja tutaj tego zdjęcia akurat nie umieściłem, bo pewnie YouTube'a by mi to wzięła, zakasowała. Ale niedaleko jest taki pomnik nagiego mężczyzny z takim dużym penisem. Legenda głosi, że kobieta, która będzie pocierała tego penisa, nigdy nie będzie miała problemów z płodnością. No i jeżeli tam pójdziecie, to zobaczycie, że te męskie genitalia tam się po prostu aż świecą, a każda z turystek na dobrą sprawę bierze i pociera, żeby wziąć, no i przypadkiem nie mieć problemów z płodnością. Następnym takim miejscem związanym z Tajemnicą Tajemnic to jest na pewno Plac Wacława, Wacławskie Namestii. No, on się pojawia dosyć tam często, dlatego że tam w antykwariacie został sprzedany, księga została sprzedana przez Zdenka Blachę albo przez kogoś tam innego, bo już nie pamiętam w tej chwili. Natomiast samo Wacławskie Namestii, które na dobrą sprawę potocznie nazywane jest Wacławkiem w Pradze, też odwiedziłem, parę razy tam się przechadzałem. Jest to taki dosyć oryginalny deptak z pomnikiem i dosyć, no można powiedzieć, kultowy plac, square, bo się Wacław Square się nazywa po angielsku. Kultowy skwer, gdzie między innymi tam Wacław Havel swego czasu przemawiał, jak się to wszystko, cała komuna rozsypała. Dwóch takich nadgorliwych tam dokonało samospalenia, więc się spalili. No, szczerze mówiąc, jest to dosyć oryginalne miejsce, które warto zwiedzić. Zresztą Tomasz tam dosyć często, z tego co widać, chodził, więc jeżeli ruszycie śladami pana samochodzika po Pradze, no to po prostu nie sposób, żeby to miejsce w jakimś tam stopniu wziąć i ominąć. Serdecznie w ogóle polecam, żeby tam zajrzeć, bo naprawdę warto. No i bardzo ekscentryczny moment w Tajemnicy Tajemnic, czyli Zdenek Blacha ucieka motorem. Naturalnie pan Tomasz go bierze, goni i zaczyna się ten pościg.
Gdzie tak naprawdę to wszystko się wydarzyło? No, z książki wiemy, że Zdenek Blacha wyskoczył z Pragi i jechał w kierunku Pardubic. Miał rzekomo stamtąd nie wracać, ale potem się okazało, że wrócił. Natomiast jechał na pewno w kierunku Pardubic. Wiemy doskonale też, że na 40 kilometrze od Pragi zaczęły się lasy, gdzie Zdenek Blacha zaczął kluczyć, jeździć i tak dalej. Więc ja pojechałem sobie również tymi śladami i tutaj jeżeli zobaczymy sobie kwestię Pragi i trasę, która bezpośrednio wiedzie z Pragi do Pardubic, tam potem trzeba skręcić tylko troszeczkę, to w sumie jest 107 km, czyli nie za wiele, czyli te 40 km to byłoby gdzieś w połowie. Ja tutaj na czerwono sobie zaznaczyłem, jak pan Tomasz go ścigał i w którym miejscu ewentualnie zaczęły się lasy, że Zdenek Blacha mógł zacząć kluczyć. Ano, jeżeli teraz weźmiemy sobie mapę satelitarną i to wszystko przybliżymy, to będziemy mieli właśnie miejscowość Podebrady i właśnie mniej więcej na tym odcinku E67, gdzie zaznaczyłem 1 i 2, to zaczynają się lasy w dużej mierze i praktycznie tylko stąd są takie wiejskie dróżki, którymi można wjechać, wskoczyć właśnie do tych lasów, więc na moje oko oczywiście Zdenek musiał albo w punkcie pierwszym, albo w punkcie drugim zacząć sobie kluczyć. Ten pierwszy jest przed Łabą, drugi jest za Łabą. Może ktoś tam bardziej nakreśli dokładniej, gdzie Zdenek się tam kręcił z tym motorem i gdzie w końcu odbyła się ta rozmowa między Tomaszem a Zdenkiem, gdzie była dyskusja na temat właśnie tajemniczego Roberta i gdzie Zdenek zobowiązał się, że na dobrą sprawę w ogóle już nie będzie wracał do Pragi, no ale jak się potem okazało, to skłamał. A więc ruszamy dalej po Pradze spacerkiem. Adres już widzieliście. To nie wiem, czy przypominacie sobie tą blaszkę. No, to jest taka blaszka, która i Skwarkowi, panu Tomaszowi spędzała sen z powiek. Oczywiście symbole planety, Kelej. I w jednym z rozdziałów jest podany oczywiście adres, ponieważ bodajże z Halinką on maszeruje, Tomasz maszeruje do domu Edwarda Keleja, który mieści się na Karlove Nemesti 40. Z tego co się orientuję, to chyba to jest Praga 1, bo to jest praktycznie w centrum, ale jeżeli sobie wpiszemy ten adres, to będziemy widzieli bardzo fajnie, że na dobrą sprawę ten właśnie dom Karlove Nemesti mieści się właśnie tutaj naprzeciwko bardzo potężnego parku i to jest bardzo urokliwa dzielnica. No ja tam też się udałem, tylko że mam takie pewne wątpliwości, nie wiem czy dobrze namierzyłem według tego adresu, ponieważ tam jest to taka przedziwna ulica, że te cyfry zaczynają się od jednej strony w drugą stronę, a potem są inne cyfry w drugą stronę. Natomiast starałem się iść według tych starych cyfr na Karlove Nemesti i oczywiście tam pod tym adresem w sumie jest na dobrą sprawę dosyć nowa budowla, a w książce jest napisane, że dom Edwarda Keleja to był taki renesansowy, który będąc renesansowym później został trochę przebudowany na barokowy. No ale obok tego nowego właśnie domu widać między innymi coś takiego. To jest taki gmach w zasadzie urzędu niby, albo mieszkań starych, no i to już bardziej by pasowało pod ten dom właśnie Keleja, gdzie on mógłby tu sobie mieszkać, bo to praktycznie jest Karlove Nemesti 40. No, jeżeli ktoś z osób oglądających ten film namierzył może ten dom,
no to będę wdzięczny, gdzie po prostu poda, gdzie ten dom faktycznie się znajdował. Jak ktoś nigdy nie był na cmentarzu żydowskim na Kirkucie, to serdecznie zapraszam, żeby tam zajrzeć. No oczywiście jeden nie jest taki sam jak drugi, bo istnieją różne cmentarze żydowskie. Ja między innymi na kanale zamieściłem filmik z cmentarza żydowskiego, starego cmentarza żydowskiego we Wrocławiu, który też oddaje właśnie ten klimat tajemnicy tajemnic, ale również w Pradze jest cmentarz stary, żydowski, na który można zajrzeć. No oczywiście tam została ukryta ta karteczka dla Roberta, miejsce takie kontaktowe Roberta i Zdenka Blachy, więc warto jest ten cmentarz odwiedzić w Pradze, chociaż żeby poczuć ten klimat. Jest on naprawdę bardzo piękny. No nie zapominajmy, że czytamy wtedy nagrobki nie z lewa do prawa, tylko z prawa do lewa, czyli w sposób odwrotny, bo jest to język semicki. Natomiast jeżeli przekopiecie cały ten cmentarz, te wszystkie nagrobki, które znajdują się na cmentarzu żydowskim w Pradze, to wątpię, żebyście trafili na jakikolwiek, oczywiście grób Rabina Lewe jest tutaj jest kluczowy, ale wątpię, żebyście trafili na jakiśkolwiek grób, na którym będzie element Adama i Ewy pod drzewem, bo przynajmniej mi nie udało się znaleźć takiego grobu z takim emblematem, z taką symboliką. Oczywiście, jeżeli przeczeszemy literaturę źródłową z zakresu grobów żydowskich, symboliki żydowskiej, to na pewno zobaczymy taką symbolikę. Podejrzewam, że Nienacki gdzieś tą symbolikę musiał widzieć albo go zainspirowała, że właśnie przemycił ją do tajemnicy i tajemnic. No, tylko nie bardzo wiem, dlaczego obok Adama i Ewy stoi tam słoń i co on tam robi tak naprawdę. No ale to jest też jeden z elementów nagrobku żydowskiego. Jak ktoś to rozszyfruje, to bardzo proszę, żeby w komentarzu pod filmem oczywiście zamieścił swoje wnioski, co ten słoń tam robi. Niemniej jednak, idąc śladami Tomasza po Pradze, warto jest zajrzeć na ten właśnie stary żydowski cmentarz. Ostatnim miejscem w naszych podróżach po Pradze śladami pana samochodzika i tajemnicy tajemnic to jest katedra świętego Wita w sumie. No, tak naprawdę to nie jest katedra, tylko to jest archikatedra. Jest to siedziba arcybiskupa Pragi, w sumie prymasa Pragi. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawy obiekt, który warto jest zwiedzić, to właśnie tutaj pan Tomasz śledził Smitha, łazikował za nim, aż zobaczył, że on się spotyka ze Zdenkiem Blachą i wysnuł właśnie te podejrzenia, że być może on jest tym tajemniczym Robertem. Ale co takiego szczególnego jest w tej archikatedrze świętego Wita? Otóż jest to główny kościół, nazwijmy to Czech, gdzie tutaj właśnie odbywały się wszystkie koronacje na króla Czech. Czyli jeśli rządzili Habsburgowie, to tutaj byli koronowani, jeśli ktoś inny, to też tutaj był koronowany. Tutaj w katedrze właśnie świętego Wita możemy znaleźć grobowce rozmaite, bo jest to przepiękny obiekt, który po prostu warto zwiedzić i nawet sobie tam pomilczeć, posiedzieć i jeżeli zobaczycie te rysunki Szymona Kobylińskiego z Tajemnicy Tajemnic, to tam też jeden rysunek jest umieszczony właśnie w tej serii, w serii Po Jezierze oczywiście, też jest narysowana ta katedra wewnątrz. Tutaj w zasadzie, no to jest takie, nazwijmy to czeskie Gniezno i szczerze mówiąc bardzo ciekawą rzeczą jest to, że ci co lubią historię na pewno znajdą tu coś dla siebie, bo tutaj właśnie w katedrze świętego Wita również znajdują się
insygnia władców Czech, więc insygnia Wacława bodajże nawet. Także ktoś, kto zajrzy tutaj, będzie miał naprawdę niesamowitą ucztę historyczną i szczerze mówiąc zachęcam, żeby ten obiekt odwiedzić i tutaj sobie przemyśleć właśnie te całe momenty tego śledzenia Smitha przez Tomasza. Jest to ostatni obiekt w sumie, który udało mi się zwiedzić, idąc śladami pana samochodzika i tajemnicy tajemnic po Pradze. No i tak powoli dobiegła nasza pierwsza część pana samochodzika i tajemnicy tajemnic. W ten sposób starałem się pokazać moje wspomnienia, właśnie idąc śladem pana samochodzika. Z pewnością te wspomnienia były o wiele lepsze niż film Pan Samochodzik i Praskie Tajemnice, bo to były w sumie na żywo wspomnienia i warto jest, jadąc do Pragi, również wziąć ze sobą właśnie tą książkę z ilustracjami Szymona Kobylińskiego, żeby sobie przeczytać, przejść, zobaczyć i Wacławskie Namestii, i Hradczany, i Katedrę Wita, i te wszystkie miejsca, które zostały wspomniane. Oczywiście, tak jak wspominałem, jest to pierwsza część. Ja pierwotnie chciałem zrobić całego Pana Samochodzika i Tajemnicę Tajemnic, ale okazało się to niemożliwe, bo w Pradze byłem dosyć dawno, dosyć dawno, nie tak dawno, ale parę lat temu byłem i to wszystko zrobiłem. Teraz mamy tą dziwną pandemię, więc ciężko jest gdziekolwiek wyjeżdżać. Ciężko jest to połączyć, ale zamierzam jechać i stworzyć drugą część już na żywo, już w aurze przyrody Pana Samochodzika i Tajemnicy Tajemnic, czyli tą polską stronę Bieszczady. No oczywiście w międzyczasie już nie będę miał tak wspaniałego samochodu, z tego prostego powodu, że tamten, który miałem, musiałem zmienić, więc jak zmieniłem, ale mam również śmieszny, wygodny, gdzie będę mógł jechać i sam osobiście wierzę, że właśnie ta pozycja książkowa, którą dostałem od narzeczonej pod choinkę, wspaniale jakoś pokaże mi, żebym teraz już nie na oślep, ale precyzyjnie szukał śladów tajemnicy tajemnic u nas w naszych polskich Bieszczadach, a Was serdecznie zachęcam do tego, żebyście bez najmniejszego problemu również inne części Pana Samochodzika brali i testowali na żywo. Zachęcam wszystkich do tego serdecznie, bo jest to wspaniała przygoda życia.